Dobrze, no to już się nagrywa. No a teraz będę chciała z Państwem się podzielić ekranem i no właśnie, i może troszeczkę zacząć tutaj nasze dzisiejsze spotkanie, tylko poproszę pokiwać głowami, czy widać to, co ma być widać. Widać, super, to bardzo się cieszę. Tak jak mówiłam, będziemy dzisiaj troszkę starali się porozmawiać i pomyśleć o tym, w jaki sposób wzmacniać dzieci i też w jaki sposób kreować taką rzeczywistość, w której dobra zabawa dla nich może się zadziać. Na naszym spotkaniu w zeszłym tygodniu troszkę poświęcaliśmy właściwie cały ten czas takiej refleksji wokół tego, że dużo osób, które pracują z dziećmi w tej chwili, czy to w szkołach, czy w innych miejscach takich edukacyjno-opiekuńczych, też zwracają uwagę na to, że zabawa dzieci często jest taka, wiecie, nieładna, niegrzeczna, że tam się pojawiają treści, wokół których właściwie wychowawcy nie bardzo wiedzą, jak zareagować. I rozmawialiśmy na ten temat. I tutaj takie przykłady, które się jakoś w moim doświadczeniu w kontakcie czy z nauczycielami, czy z innymi osobami pojawiły, no to na przykład takie sytuacje, które zwracały uwagę jako niecodzienne, kiedy to na przykład 6-letni chłopiec budował wieżę z klocków, po czym z impetem ją niszczył, rozwalając klocki po całym pomieszczeniu i to nie były takie zwykłe klocki, tylko takie klocki, które tak się szczepiają ze sobą. Innymi słowy, naprawdę wymagało dużo zachodu i dużo energii, żeby tą wieżę zniszczyć. Potem znowu budował i znowu niszczył, znowu budował i znowu niszczył i nauczyciel czy wychowawca miał taki kłopot wokół tego, no jak na to zareagować i na to budowanie i na to niszczenie. Nie wiedział za bardzo, o co chodzi, na ile to zabawa, no właśnie, to jest taka zabawa, w której trzeba interweniować, a na ile jeszcze nie. To był taki dylemat. Drugi przykład to był przykład taki, gdzie na przerwie w szkole dzieci 10-11 lat, czyli nie bardzo malutkie, bawią się w wojnę i chowają się pod ławkami, tak jak w okopach, strzelają do siebie z ołówkowych pistoletów i znowu nauczyciel, który to obserwuje, jest w takim dylemacie, jak się do tego odnieść. No bo z jednej strony właściwie to tak jest, że dzieci się bawią w wojnę zasadniczo zawsze, często, nawet wtedy, kiedy za oknem się nie dzieją różne rzeczy, tak jak w tej chwili, ale z drugiej strony nauczyciel czuje, że to nie byłaby dobra reakcja, że to jakoś to, co mu siedzi w głowie pod tytułem ej, pobawcie się w coś innego, jakoś staje się nieadekwatne w tej sytuacji. Trzecia sytuacja, którą również wnieśli nauczyciele, to taka obserwacja, że uczniowie w podstawówce, i to zarówno uczniowie pierwszej, jak i 7 klasy, więc właściwie taki przekrój przez całą podstawówkę, robią napisy w szkole, w tych różnych miejscach, w których się robi napisy w szkole, znaczy na ławce albo w toalecie, albo karteczki, gdzie znajdują się trudne treści, na przykład Putin do grobu, albo na przykład śmierć rosyjskim żołnierzom. I znowu, z jednej strony nauczyciele widzą, że to się dzieje i że powinni właściwie jakoś zareagować, no ale z drugiej strony też sami czują, że jak im powiedzą, no nie wpisujcie takich rzeczy, nie wolno życzyć ludziom śmierci, albo to są nieładne treści, o których piszecie, że to jakoś staje się nieadekwatne. No i wychowawcy stają w pewnym sensie rozkroku, nie wiedząc, jak zareagować. No i dobrze by było chyba jakoś tak się zatrzymać troszkę i zastanowić właściwie, zanim się zastanowimy, jak reagować, to może można sobie pomyśleć na to, na co my właściwie mamy reagować. Innymi słowy, co tutaj się dzieje i jak to, co się dzieje, można rozumieć. I w związku z tym warto by się było tak zatrzymać na tym w ogóle, co się może dziać w zabawie dzieci i co się w tej zabawie dzieci może wydarzać. I można sobie pomyśleć o tym w taki sposób, w jaki my jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że zabawa jest takim naturalnym kontekstem ekspresji dla dzieci. To jest to miejsce czy ta przestrzeń, w której po pierwsze dzieci zawsze, bez względu na to właściwie jakie są okoliczności zewnętrzne, wtedy kiedy się bawią, doświadczają siebie, swojego ciała, swoich kompetencji, swoich emocji. To jest taka naturalna przestrzeń, w której ta ekspresja dziecka się może zadziewać, a jednocześnie to może być też tak, że w sytuacjach trudniejszych, czy w takich sytuacjach, w których dzieci przeżywają różnego rodzaju napięcia, przecież jak każdy człowiek, to właśnie w zabawie odgrywać się będą te różne uczucia, które dzieciom towarzyszą, a być może których trudno jest doświadczyć i którym trudno jest dać upust gdzie indziej. I
staje się możliwe dla dzieci z różnych przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że zabawa to w pewnym sensie tylko zabawa. Tam się różne rzeczy dzieją na niby i troszkę tracą, czy sporo tracą ze swojego ciężaru, a jednocześnie możliwy jest kontakt z tym, co trudne. Z drugiej strony zabawa może być też taką aktywnością, czy też jest taką aktywnością, która jest pod pewną kontrolą dziecka. Ponieważ to ja się bawię, to mogę jakoś decydować, co tu się będzie działo w tej zabawie, w czym wezmę udział, w czym nie wezmę udziału, jak ta aktywność będzie przebiegać. I to wszystko będzie sprawiać, że będzie to bezpieczniejszy kontekst dla dziecka, w którym będzie, no właśnie, można jakby stawić czoła tym trudnym uczuciom, które dzieciom towarzyszą. I zabawa w związku z tym będzie umożliwiać po pierwsze kontakt dziecka ze swoimi emocjami. One są w zabawie na wierzchu. Tak jak się bawimy w tą wojnę pod tymi ławkami, no to z jednej strony możemy się konfrontować z lękiem, no ale z drugiej strony z jakąś ekscytacją też, ale z drugiej strony możemy się konfrontować z jakimś tworzeniem czy bezpieczeństwa, czy też złością. Różne rzeczy tutaj mogą być obecne. Co więcej, to jest ekspresja, która się zadziewa w obecności innych w taki sposób, który znowu jest bezpieczny, bo to przecież jest na niby. Gdyby to było tak, że ja miałbym pokazać innym tą swoją przeogromną złość, tak naprawdę, to mogłoby to być bardzo trudne, znaczy dużo bardziej trudne i dużo bardziej, nie wiem, wstydliwe, czy jakoś takie nie do pomyślenia, niż wtedy, kiedy ja bawię się, tak, że jestem bardzo zły. To umożliwia stawianie czoła, tak jak powiedziałam wcześniej, temu, co się ma w środku, temu, co dzieci przeżywają. To też umożliwia w pewnym sensie przyglądanie się tym uczuciom i kontrolę i samoregulację. Znaczy ja jestem w stanie zobaczyć, jak bardzo jestem wściekły i jak bardzo jestem przestraszony i w tej zabawie, którą ja w pewnym sensie kreuję, no mogę jakoś to doświadczenie swoje opracowywać. I teraz myśląc w taki sposób o tych zabawach, które dzieci wnoszą, tak jak te przykłady, które na początku zostały podane, można gdzieś myśleć o tym w taki sposób, że no właśnie, ponieważ jakbyśmy się bardzo nie starali, nie damy rady sprawić, żeby informacje do dzieci nie docierały, bo po prostu jest to nierealne. Dzieci żyją w świecie, zaczynają i mają coraz więcej kolegów z Ukrainy, dzieci jeżdżą metrem, w którym właściwie non-stop funkcjonuje przecież przekaz informacyjny. To jest rzeczywistość, w której jesteśmy i w związku z tym ciężko jest oczekiwać, że dzieci nie będą ani tego przeżywać, ani się jakoś do tego odnosić. I w związku z tym coraz częściej wśród dzieci, i to nie tylko wśród dzieci z Ukrainy, te zabawy, no właśnie, trochę wymykają się, czy bardzo się wymykają, bo bardziej niż zazwyczaj się wymykają takim grzecznym, poprawnym zabawom. Tam się dużo dzieje też dlatego, że dzieci emocjonalnie bardzo dużo przeżywają i zabawa w tym sensie, czy w tym kontekście będzie odpowiedzią na tą trudną i przerażającą rzeczywistość. W zabawie dzieci to również będzie widoczne i tak jak nauczyciele, tak, czy wychowawcy, którzy te przykłady, które Państwu podałam, podali mi wcześniej, no to jakoś to jest zauważalne, tak, znaczy oni też mówią bardzo wprost, to jest taka sytuacja, w której oni się zawsze w to bawili, ale teraz się bawią jakoś inaczej. Tam jest coś więcej, tam jest więcej tych treści i właściwie nie wiadomo, jak się do tego odnosić. To, co dla nas dzisiaj będzie bardzo ważne, to też taki wątek, który by dotyczył tego, jak dzieci się bawią razem. Bo zabawy oczywiście mogą być bardzo różne. To mogą być zabawy samodzielne, tak? Jak tego chłopca, który biegnie, który najpierw buduje tą wieżę, czy ten budynek z klocków, a potem go rozwala. No, możemy sobie pewnie, nie wiem, pofantazjować, co tu by się działo dla tego chłopca w tej zabawie, wtedy, kiedy coś niszczy, a potem to odbudowuje. Kiedy znowu coś niszczy, a potem znowu to odbudowuje, gdzie ten cykl właściwie niszczenia, odbudowywania jest pod jego wyłączną kontrolą, to z jednej strony, ale z drugiej strony być może to jest taka aktywność, która no właśnie pomaga różnym emocjom czy przeżyciom też wydostać się na zewnątrz i też pokazać się światu w pewien sposób. To jest taka zabawa, która może być samodzielna, ale też tak jest, że przecież będziemy się bawić razem z innymi. I tak naprawdę dzieci zaczynają się razem bawić wtedy, kiedy zaczynają być zaciekawione rówieśnikami i będziemy sobie myśleć o tym, że to się tak zadziewa w wieku przedszkolnym.
I ta wspólna zabawa ewoluuje od takich prostych aktywności właściwie obok siebie, razem, ale obok siebie. Ty budujesz wieżę, ja buduję wieżę i niby bawimy się razem, ale każdy jakby robi swoje. Po takie aktywności i takie zabawy, gdzie właściwie dzieci współtworzą takie skomplikowane światy. Jak można by było sobie pomyśleć o takie zabawy przedszkolaków w starszych grupach, no to tam się dzieje, że są kotki, pieski, jest w ogóle cała fabuła, na różne rzeczy się umawiamy, czy jak jest zabawa w domu, kto jest mamą, kto jest tatą, czy jak jest zabawa w Ninjago, no to kto jest którym bohaterem i tak dalej, i tak dalej. To jest cały wielki, skomplikowany świat, który się w tej zabawie jakoś wspólnie tworzy i teraz to wspólnie będzie niezwykle istotne, bo z jednej strony to będzie taka sytuacja, w której będzie się tworzył w pewnym sensie taki świat z jednej strony aktywności, ale z drugiej strony połączonych z nim emocji, który będzie no właśnie nasz. Tak? Będzie można z jednej strony budować coś wspólnie, podejmować wspólnie jakieś aktywności, a z drugiej strony będzie można też wspólnie przeżywać. To też jest taki moment, w którym często jak wychowawcy obserwują dzieci, które też się bawią w taki sposób, to też mają wrażenie, że te dzieci już w którymś momencie przestają się bawić, tylko jakby stają się tymi bohaterami. Tak bardzo wspólnie przeżywają to, co tam się dzieje fabularnie w tych zabawach, że jest ciężko nawet te dzieci czasem zatrzymać, nie? To jakoś też się może wydarzyć. Tak się też będzie działo, dlatego że to jest taka aktywność, która bardzo wciąga. Bo jeśli tak się dzieje, że razem tworzymy tą aktywność, razem mamy pomysł na to, w co się bawić, razem przeżywamy różne rzeczy, no to co może się zadziać, no to dzieci obserwują siebie nawzajem. Obserwują siebie nawzajem i mogą zobaczyć, o, ja mam jakoś podobnie, tak? To samo mnie cieszy, to samo mnie drażni, to samo mnie ekscytuje, wszyscy myślą, że to jest fajne, a na coś innego nikt się nie chce zgodzić, bo to jest głupie. Tak? To jest taki kawałek, którym gdzieś można pobadać takie podobieństwa i można się poidentyfikować trochę, tak? O, ja widzę tak, ja mam tak samo, identyfikuję się z tym, co tam po drugiej stronie. Z drugiej strony, oczywiście, to, co się w takiej zabawie będzie działo, to taka sytuacja, w której dzieci będą obserwować różnice dotyczące właściwie wszystkiego. I wtedy to, co się dzieje, to, co jest możliwe, a z drugiej strony potrzebne, żeby ta zabawa mogła się dalej toczyć, no to negocjacje zasad zabawy. No to czy my jesteśmy kotkami, czy my jesteśmy pieskami, a może w ogóle się w to nie bawimy. Kto tu jest tatą, a kto tu będzie mamą, a kto jest panią sklepową i która właściwie pozycja jest fajniejsza, która mniej fajna, jak się na to umawiać. Czy dozwolone jest, nie wiem, w berku kucanie i wtedy nie można dotknąć, czy to jest niedozwolone, na co my się umawiamy. To jest w ogóle takie laboratorium, jakby sobie pomyśleć w ogóle o zabawie, to będzie takie laboratorium, w którym dzieci w ogóle będą doświadczać niezwykle ważnych w ich rozwoju takich sytuacji, w których się będą uczyć w ogóle funkcjonować razem z innymi, wtedy kiedy trzeba uzgadniać różne rzeczy, które są dla dzieci ważne. No i oczywiście czasem tak jest, że to się wszystko zakończa fantastycznym sukcesem i zabawa się toczy, no a czasem oczywiście z tego wybuchają no takie dramaty, kiedy no właśnie wraca przedszkolak do domu i się skarży rodzicom, że oto nie mógł być kotkiem, bo ktoś się nie zgodził, tak? I to jest taka sytuacja, która sprawia, że temu przedszkolakowi serce pęka. I w związku z tym taki kawałek dotyczący tego, jak się, no właśnie, że w ogóle różnice są, że można je obserwować, że się przeżywa frustrację związaną z tym, że czasem różne rzeczy się nie udadzą, ale że można negocjować, że można się umawiać, to jest też taka ogromna część nauki, którą dzieci z zabawy mają i która też sprawia, że ta zabawa też dzięki temu staje się bardziej ekscytująca, no bo jeśli nam się uda na coś umówić, to tym bardziej mamy poczucie, że to jest coś, co udało nam się ułożyć wspólnie. No i teraz pytanie jest takie, w związku z tym, jeśli ta zabawa ma tyle funkcji, jeśli to tak jest, że ona przybiera bardzo różne formy, jeśli to tak jest, że wychowawcy z jednej strony to wiedzą w sumie, ale z drugiej strony obserwując to, jak się dzieci bawią teraz, w tej chwili, czy w tej sytuacji, w tym momencie, w którym jesteśmy, czy w szkołach, czy w różnych innych placówkach,
Pozostaje pytanie, no właśnie, jak się do tego ustawić, jak na to reagować, czy interweniować, czy nie interweniować, czy mówić dzieciom, ej, pobawcie się w coś innego, czy też nie. My byśmy bardziej chyba myślały o tym, żeby pozwalać się w ogóle dzieciom bawić, to znaczy, żeby zostawiać faktycznie taką przestrzeń na to, żeby dzieci mogły te swoje zabawy formułować, nawet wtedy, kiedy one są jakoś trudne, też dlatego trudne, że jakoś wydaje mi się, że dosyć często mamy taki pomysł, że jak dzieci sobie się bawią, to ma dawać takie wrażenie tylko i wyłącznie przyjemności, jakiejś beztroski, właściwie zabawa z czymś takim się kojarzy. Jak w tej zabawie pojawiają się trudne uczucia, to obserwującym to wychowawcom często w ogóle trudno jest się do tego odnieść. Jeśli się pomyśli jednak o zabawie jako o takiej przestrzeni, w której te emocje mogą się ujawnić, w której mogą zostać doświadczone i też w których może zajść ekspresja tych emocji, możemy sobie pomyśleć, że to jest właśnie tak, jak mówiłam, jedna z tych funkcji zabawy, o których byśmy myśleli, no to wtedy takie pozwolenie się bawić dzieciom będzie sprzyjać temu, żeby dzieciaki mogły sobie radzić z tym, co się dzieje na bieżąco. Jednocześnie to, co byłoby potrzebne, żeby ta zabawa była bezpieczna, to jest trzymanie granic. Innymi słowy, dorosły nie jest w takiej pozycji, dobra, bawcie się, róbcie co tam chcecie, hulaj dusza. Zabawa zachodzi oczywiście, ale ona musi być w pewnym sensie trzymana przez dorosłego w taki sposób, żeby była to aktywna, ale też bezpieczna przestrzeń dla dzieci. Innymi słowy, dorosły będzie jak najbardziej obecny, co nie znaczy, że będzie wchodził, interweniował, zmieniał. Nie, musi być obecny. O tym, w jaki sposób i co to właściwie znaczy, to za chwilę będzie mówiła Państwu Julia. To, co również byłoby ważne, to żeby jakoś odnosząc się, czy obserwując zabawę dzieci, czy to, co w ogóle dzieci wnoszą, można byłoby się zastanawiać, na ile ta zabawa w ogóle nie jest zaproszeniem do rozmowy i na ile w ogóle można to sprawdzić. To jakoś bardzo pasuje do tego kawałka, do tych karteczek, do tych komunikatów, które dzieci piszą na ławkach, pod ławkami, na drzwiach, w łazienkach, albo też na karteczkach po prostu, na ile to jest w pewnym sensie taki sposób komunikacji i na ile to tak można przyjąć, że no jeśli to jest napisane, to być może też po to, żeby ktoś to przeczytał. I być może można się zastanowić, na ile to jest w ogóle zaproszenie do rozmowy, czy też pewna prowokacja, sprawdzenie, na ile dorosły zareaguje. I być może można to sprawdzić też po to, żeby można było się potem z dziećmi w rozmowie do tego odnieść. Ja tutaj robię przystaneczek i kropkę i teraz oddam głos Julii i zmienię za chwilkę pierwszy slajd, bo Julia będzie Państwu opowiadać, no właśnie, o tym. To bardzo dziękuję. W takim razie przejmę głos. Będę chciała właśnie kontynuować ten wątek wniesiony przez Karolinę, tej naszej roli jako strażnika zabawy. Spróbowałam w jakiś sposób uporządkować właśnie takie różne przesłanki, którymi dysponujemy, czym w zasadzie ta rola może być, tak? I właśnie no, kiedy troszkę też kontynuując tą myśl Karoliny, pozwolić, puścić, stworzyć tylko i wyłącznie przestrzeń, a kiedy pojawiają się takie elementy, gdzie może interweniować, tak, jakby czasami to jest zbyt duże słowo, ale przyjrzeć się uważnie i wspomóc dzieci w pewnym przeformułowaniu tego, żeby w kierunku bezpiecznej dla nich zabawy to mogło iść. Czy mogę prosić o zmianę slajdu? I myśląc sobie właśnie o takich sytuacjach, które na pewno jakby powinny zapalać nam w pewien sposób czerwoną lampkę, tak? Czyli o tych właśnie granicach bezpiecznej zabawy, to pewnie są właśnie takie sytuacje, które wychodzą poza treści, które mogą właśnie nas niepokoić, tak? Tak jak się pojawiały te wątki walących się wież, tak? Czy różnych no, komunikatów, no, takich właśnie, które nas niepokoją, ale w zasadzie nie są adresowane bezpośrednio do tej grupy, z którą pracujemy. No to ja chciałabym tutaj wnieść właśnie takie elementy wtedy, kiedy tym takim obiektem, tak, podmiotem w zasadzie różnych zachowań, które nas jakoś niepokoją, tak, jakby z obszaru agresji czy przemocy rówieśniczej, różnych takich zachowań, które
I tutaj dobrze by było być czujnym na to, że na bardzo wczesnym etapie, tak? Więc nie musimy tutaj tych haseł wypisanych na tych slajdzie traktować właśnie jako tych bardzo dużych przejawów, tak? Tylko właśnie być uważnym na tym, że w tej zabawie mogą się przejawiać różne agresywne czy też negatywne zachowania dzieci względem dzieci, tak? I to, do czego chciałam zaprosić, to właśnie do takiej refleksji nad tym, co my możemy wtedy zrobić. Poproszę kolejny slajd. Tą moją dzisiejszą krótką prezentację starałam się podzielić na jakieś etapy, więc nazwałam to krokami, 3 krokami, które no, myślę, że mogą być po prostu takim wstępem do tego, żeby zatrzymać się, widząc coś, co nas niepokoi i przyjąć różne perspektywy, które mogą być pomocne zarówno dla nas samych, jako tych dorosłych opiekunów, do nazwania tego, co się dzieje, i właśnie wspomagania dzieci w nazwaniu tego, co się dzieje. I kolejnym kroku, czyli jakby przejścia właśnie od pewnych zachowań, które w jakiś sposób nas niepokoją, do czegoś, co będzie takim fundamentem no, tego, co się w tej chwili wydarza, czyli budowania pewnych więzi, pewnych zaczątków relacji, no, które jako właśnie te nowe środowiska szkolne, czy też właśnie w innych różnych obszarach pewnych przestrzeni edukacyjnych zaczynają się budować. Ten pierwszy krok to nazwałam go zrozum, dlaczego dzieci mogą reagować negatywnie na różnice. I tutaj w zasadzie chciałabym pokazać właśnie takie 2 bardzo uproszczone perspektywy. Jedna w zasadzie związana z tym, dlaczego tak w ogóle się tak dzieje, że dzieci no, znajdują tak jakby pewne ofiary różnych aktów agresji, a z drugiej strony co takiego, jaka korzyść może stać za tym, że no, te agresywne, wyraziste zachowania też w jakiś sposób mogą być korzystne. To poproszę o kolejny slajd. Czyli ta pierwsza kwestia właśnie związana z tym, dlaczego w ogóle tak się dzieje, tak, że dzieci zachowują się agresywnie względem kogoś. Tutaj w zasadzie podsumowując różne badania, tak, jakby, które są realizowane bezpośrednio z dziećmi, czyli nie są właśnie wizją nas dorosłych dotyczących tego, dlaczego tak się dzieje, próbując wprowadzić to do takiego aplikacyjnego, zrozumiałego ludzkiego wspólnego mianownika, można powiedzieć, że tutaj właśnie szczególną funkcję pełni wyrazistość. Tak? Jeżeli jakby coś jest nam nieznanego, innego, w jakiś sposób nieoswojonego, to się staje wyraziste. I tym pierwszym takim, najprostszym skojarzeniem, które się właśnie w społecznych takich interakcjach i relacjach rówieśniczych dzieci buduje, to że jak coś jest wyraziste, to jest dziwne. I jakby często właśnie, czy to w zabawie, czy w ogóle jakby właśnie w tych budujących się relacjach mogą się pojawiać różne negatywne zachowania i jako po prostu taka najprostsza metoda reagowania na to, że to jest dziwne i ja w zasadzie nie wiem, jak w takiej sytuacji właśnie reagowania na kogoś innego, reagowania na te różnice wspomniane przez Karolinę, mam reagować. Poproszę kolejny slajd. Ta druga strona medalu, czyli właśnie te drugie oblicze tej wyrazistości wiąże się z zupełnie innym obszarem i pewną korzyścią, tak? Jakby wyrazisty, to drugie skojarzenie, które występuje właśnie w takich relacjach dzieci, które opowiadają tak, o różnych właśnie takich aktach przemocy rówieśniczej, to, że wyrazisty to znaczy silny. To też może być taka metoda budowania statusu w grupie. Czyli tutaj jakby bardziej pokazujemy to uwarunkowanie, czyli właśnie taką perspektywę tego, dlaczego ja się zachowuję agresywnie wobec kogoś, tak? Jakby jaką korzyść to w jakiś sposób może mi przynieść. Jeżeli spróbujemy właśnie dokonać takiego odejścia właśnie od postrzegania po prostu pewnego konfliktu wprost, tak, że Rysio tutaj krzyczy na Kazika i mówi mu takie i takie rzeczy i popatrzymy sobie właśnie przez pryzmat jakby tych korzyści, tak, jakby z których dzieci częstokroć sobie nie zdają sprawy, tak, a że tak naprawdę reagują na coś, co nie jest oswojone w innym, ponieważ ta osoba jest nowa, ponieważ jest inna, tak? Ponieważ jakby nie wiem w zasadzie, w jaki sposób się zachować i bardzo często nawet wśród znanych mi dorosłych nie widzę takich oczywistych wzorców, co w takiej sytuacji właśnie w taki aprobowany społecznie sposób powinienem zrobić. I z drugiej strony właśnie, że łatwo nam jest zareagować w sposób agresywny, to jest wyraziste, zwrócimy uwagę i możemy w ten sposób właśnie taki status w grupie wręcz sobie budować. Odchodząc od tego i widząc te korzyści, tak jak powiedziała Karolina, możemy wykorzystać nawet właśnie takie przejawy, które w sposób oczywisty raczej pozytywne nie są, do tworzenia dyskusji o tym, tak, i
przepracowania takich negatywnych pierwszych przejawów poznawania się i budowania właśnie tych relacji na coś, co możemy przekuć wręcz właśnie w pewien katalog budowania ciekawości siebie, tak, i takiego redefiniowania tego, co to znaczy być dla kogoś przyjacielem, w związku właśnie z nowym wyzwaniem, które to nie tylko nam jako dorosłym, ale właśnie też tym młodym ludziom w różnym wieku, przedszkolnym, szkolnym też się pojawia właśnie w związku z tym, że tutaj też musimy się nauczyć na nowo, w nowej sytuacji się zaprzyjaźnić. Poproszę kolejny slajd. Ten drugi krok nazwałam zbudowaniem przestrzeni do komunikacji o różnicach, czyli właśnie też to, co mówiła Karolina. I tu chciałabym powiedzieć zarówno właśnie o tym, co nas samych jako dorosłych może stanowić taką istotną barierę do tego, żeby być takim adresatem różnych trudności, które się pojawiają w relacjach, tak? I to w zasadzie też jakby tutaj, tak jak Karolina mówiła o tym, że zabawa ma ten wymiar uniwersalny, tutaj absolutnie to nie są takie różnice, które są jakby przypisane wyłącznie do tej sytuacji właśnie teraz, tak? Ale jakby są dosyć poważną barierą związaną z tym, że po prostu do dorosłego z czymś, co się dzieje w grupie rówieśniczej, nam trudno się jest zwrócić. To poproszę kolejny slajd. I wśród właśnie tych takich 4 najważniejszych barier, tak, właśnie, czyli tego, czego boją się, obawiają dzieci w rozmowach z dorosłymi o trudnych sytuacjach rówieśniczych, wyróżnia się takie właśnie 4 aspekty. Jak zapewne Państwo widzą, jakby większość z nich jest w ogóle związana właśnie z takimi różnymi karami, czy też konsekwencjami tego, co mnie może spotkać właśnie z powrotem w tej grupie rówieśniczej, tak? Że zostanę uznany za skarżybytę, albo że w zasadzie zamiast właśnie takiej sytuacji, że coś tam się poprawiło, no to w zasadzie ta sytuacja wręcz eskaluje, tak? Czyli jeszcze bardziej na przykład właśnie, nie wiem, przezywają mnie, tak? Albo robią coś, co jest dla mnie nieprzyjemne. Nic tutaj jakby nie pomogło, tego efektu pozytywnego nie było. To, czego się też dzieci obawiają, to wyizolowania z grupy rówieśniczej. To może być właśnie konsekwencją chociażby tej nominacji do grupy skarżybytów, czy w ogóle właśnie jakby konsekwencją postrzegania tego, że nie jesteś z nami, tak, tylko właśnie jesteś bliżej wychowawcy, wychowawczyni, no więc jakby poza naszą grupą, więc jakby może być właśnie też takim elementem i takim bodźcem jakby do kolejnych elementów właśnie różnych agresywnych przejawów. Boją się także pogorszenia sytuacji, właśnie wtedy, kiedy, jak to często słyszę od zwłaszcza nastolatków, jakby jest robione wielkie halo z czegoś, co by się inaczej rozwiązało. Więc jakby tutaj jakby też myślę, powinniśmy o tym pamiętać, że może tak być, że te rzeczy, które nas jakoś martwią, tak, i zatrzymują, i jakoś hamują i uznajemy za trudne, no też jakby może być związane jakby z innymi potrzebami reagowania ze strony dzieci czy młodych ludzi, niż my byśmy to widzieli, jak prawidłowo, wdrażając jakieś określone procedury czy też zasady powinno to wyglądać. Wreszcie to, czego się boją, i to myślę jest jakby taka właśnie bariera najbardziej związana z nami samymi, właśnie tym, na ile mamy taką gotowość do uważnego przyjmowania perspektywy dziecka, to jest właśnie ten brak zrozumienia i wyśmiania, tak? Jakby zrzucenia wręcz na niego odpowiedzialności za całą sytuację, w momencie właśnie, kiedy na przykład mówi o tym, zwłaszcza z perspektywy bycia sprawcą takiego zachowania, bądź też właśnie bycia ofiarą. Czyli jakby tutaj mamy szereg takich różnych elementów, które jak się nim przyjrzymy, związane są w zasadzie z różnymi takimi strategiami dorosłych, które często w sposób niecelowy i nieświadomy, ale jednak jakby prowadzą do szukania winnego. Tak, jakby no musimy właśnie szybko tutaj jakby mieć rozpoznaną tą sytuację, wiedzieć, że to de facto właśnie Krzyś Kacprowi zrobił i już mamy tutaj obsadzone to rolę i tak postrzegamy, że problem jest rozwiązany. W zasadzie to, czego ja bym tutaj chciała zaprosić, to właśnie do takiego przyjrzenia się temu jako problemowi grupowemu i w zasadzie w ogóle zdjęcia z tej etykiety i odium problemu, i przyjrzenia się tego bardziej jako do wyzwania do tego, żeby właśnie zredefiniować to, co to oznacza, że my się będziemy wspierać i przyjaźnić i wypracowywać to na poziomie pewnych konkretnych strategii i zachowań. Poproszę, kolejny slajd. I w zasadzie pierwszym tutaj takim krokiem, myślę, by było modelowanie, tak, czyli dawanie wzoru i przykładu dziecku przez nas samych, tak, czyli właśnie jakby
potraktować takie sytuacje trudne, te pierwsze sygnały, bo też jakby o tym tutaj mówimy. To jest właśnie taka sytuacja, kiedy po pierwszym jakby byciu razem mogą się takie sytuacje zacząć dziać i te pierwsze metody, tak, pierwsze sygnały naszego reagowania mogą tutaj zadziałać prewencyjnie, tak, czyli jakby właśnie z tych pierwszych wyzwań, które grupa rówieśnicza będzie sobie, ale jednocześnie nam stawiała, możemy je przekuć po prostu na sukcesy w postaci od razu utworzonego pewnego katalogu pożądanych zachowań, które mogą właśnie zapobiegać eskalacji pewnych negatywnych zjawisk związanych z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. I tutaj w zasadzie najpierw mamy katalog na nie, tak, czyli czego nie robić w sytuacji, kiedy dziecko właśnie zgłasza coś, co było dla niego jakąś trudnością, tak, w tym kontakcie rówieśniczym. Nie unieważniamy emocji, a wręcz je uprawomocniamy, tak, pomagamy dziecku nazwać, tak, co jest trudne, co takiego się zadziało, czyli właśnie takie komunikaty, które mogą tutaj zadziałać wspierająco i wzmacniająco, to widzę, że jest ci z tym trudno, tak? Może ci być smutno w takiej sytuacji, akceptujemy te emocje. To, do czego chciałabym tutaj zaprosić i zachęcić, to żeby też akceptować i pomagać nazywać właśnie te pierwsze odruchy, bo on jest dziwny. Tak? To jest właśnie bardzo często ten komunikat, od którego zaczynamy i jakby tutaj takie pójście w takie zaprzeczenie nie jest dziwny i bawcie się ładnie, jakby może być właśnie wbrew pozorom paradoksalnie takim właśnie uprawomocnieniem tego, czego byśmy nie chcieli, tak? Jakby nie bójmy się pobadać tego i właśnie pomóc dziecku poszukać jakby właśnie plusów takiej sytuacji, tak jakby pokazać jakby ten potencjał pewnej budzącej się ciekawości. Po drugiej stronie jakby oczywiście właśnie też jest pewien lęk. Pozwólmy dziecku jakby poczuć, to nazwijmy to, co się dzieje i w zasadzie sami jakby czując właśnie taką bezradność w tym oswajaniu nowego, tutaj też jakby pokazujemy pewne wzorce, czyli jeżeli się czemuś jakby poprzyglądamy, nazwiemy to, oswoimy to, jesteśmy w stanie właśnie coś, co jest jakby pewną trudnością, przekształcić wręcz właśnie na taki potencjał i pewną taką ciekawość do badania siebie nawzajem. Poproszę, następny slajd. I właśnie tutaj w tym trzecim zestawie, tak jakby to nazwałam, naucz dziecko być przyjacielem, chciałam się podzielić takimi metodami, które ja właśnie na takim wczesnym, prewencyjnym etapie pracy z grupami rówieśniczymi staram się wprowadzić właśnie, żeby zapobiec, tak, jakby właśnie pewnym agresywnym zachowaniom. I to są bardzo proste elementy. Jeden z nich nazywam katalogiem pytań o to, co ciekawi nas w nowych kolegach, tak? Więc jakby możemy tutaj tworzyć właśnie takie różne listy. W grupach starszych wręcz na przykład właśnie bawimy się później właśnie w taki dzień wywiadów, tak? Jakby, że pytamy o różne rzeczy, które nas zaciekawią. Jeżeli towarzyszymy właśnie w tym procesie formułowania tych pytań, też możemy właśnie zadbać o to, żeby one były sformułowane w sposób bezpieczny, tak, i otwierający i właśnie ciekawy, nie naruszający. Jednocześnie właśnie tutaj jakby stajemy się tym strażnikiem zabawy, kierując tą zabawą, tak, jakby kierując na to, co to oznacza, poznawać nowe osoby i co to oznacza poznawać je w takiej atmosferze właśnie ciekawości i szacunku. Drugim krokiem, który dla mnie jest też po prostu taką metodą, i poproszę kolejny slajd, metodą jakby pierwszego kroku w kierunku kontraktu grupowego, który jest pewnym takim elementem, który tym różnym zachowaniom typu wykluczanie, agresja rówieśnicza, ale właśnie też te różne bany, takie bariery do tego, żeby też traktować właśnie wychowawcę jako osobę, do której nie zgłaszamy tych różnych trudnych rzeczy, tak? Praca nad katalogiem cech przyjaciela. Zwykle oczywiście zapraszamy najpierw do generowania różnych pomysłów dotyczących tego, jakie cechy ma przyjaciel, z którym ja się dobrze czuję w kontakcie, a w kolejnym kroku jakby patrzymy, co tutaj jakby z tych różnych indywidualnych propozycji możemy wciągnąć do czegoś, czego chcielibyśmy doświadczać jako grupa. To jest też taki moment, bo właśnie mówiliśmy sobie troszeczkę właśnie o tej wyrazistości, tej roli sprawcy i ofiary. To, czego nie powiedzieliśmy, to też jakby taką najprostszą dla dzieci w sytuacji, kiedy dzieje się coś negatywnego w grupie, jako właśnie takie wyjście do dorosłego, to jest właśnie ta sytuacja bycia świadkiem, tak? Jakby łatwiej jest przyjść i powiedzieć, że obserwuję taką sytuację, tak? Że Krzyś z Kacperem sobie bardzo dokuczają, niż przyjść jako właśnie ten pokrzywdzony, a już tym bardziej jako ten sprawca, bo wiadomo, że jakaś kara tam pewnie będzie dla mnie szykowana.
Więc jakby tutaj to jest też taki moment, kiedy możemy właśnie z grupą porozmawiać o tym, jak postrzegamy, tak, takie wyjście do pomocy, do kontaktu ze światem dorosłych w momencie, kiedy widzimy, że komuś jakby dzieje się coś nie tak. To zarówno w taki właśnie sposób związany z tym, że ktoś jakby przekracza, tak, jakby właśnie te normy skatalogowane w naszym kontrakcie grupowym, jak i właśnie, że dzieje się coś, co może być postrzegane jako krzywda, bez właśnie traktowania tego już jako pewien donos na tych winnych, tylko raczej właśnie taka metodę po prostu otwartego reagowania, bez później właśnie pewnych konsekwencji dla tych osób. Więc to jest też taka metoda, którą możemy zastosować na tym etapie wczesnego poznawania się. Dobrze, to poproszę dalej. I w zasadzie teraz już takie podsumowanie, wiem, że za chwileczkę przejdziemy też do różnych właśnie takich konkretnych rozwiązań, które możecie Państwo zaproponować podczas Waszych zajęć związanych właśnie z uważnością. Starałam się tutaj jakby podsumować pewne elementy dotyczące właśnie tego profilu takiego uważnego strażnika zabawy. Kim w zasadzie taka osoba jest? Wydaje się, że to jest taka osoba otwarta na kontakt, tak? I nie bojąca się kontaktu zarówno właśnie z tymi treściami, które w jakiś sposób możemy widzieć jako trudne, i nie bojąca się kontaktu z tym, że wyzwania w nowo budowanych relacjach rówieśniczych będą się wydarzały, bo będą się wydarzały, tak? Jakby to jest naturalny proces reagowania na pewne zmiany. To, co cechuje takiego strażnika, to na pewno właśnie też uważność, tak? Jakby, i ta uważność też rozumiana jako pewna taka gotowość i zgoda na to, żeby się po prostu zatrzymywać, żeby w tym nie pędzić, żeby się właśnie przyjrzeć, co stoi po tej drugiej stronie medalu, i tą drugą stroną medalu bardzo często właśnie jest ta perspektywa dziecka. No, mnie już coraz dalej latami, na przykład do przedszkolaka, ale jednak staram się nieustannie właśnie sięgać do tych pokładów własnych przeżyć, przypominać sobie, jak taka sytuacja, tak, dużego strachu, doświadczenia pewnej nowości, kontaktu z kimś, kogo nie znam, kontaktu z kimś, kogo nie rozumiem, na przykład ze względu na barierę językową, co to we mnie właśnie na takich etapach rozwoju budziło, z czym się wiązało. I to jakby może nam dać dostęp właśnie do tego, czego często, tak, jakby nazywając to etykietą problemu, tak, niebezpiecznej zabawy, nie widzimy, tak, nie widzimy po prostu właśnie tych potencjałów, które też jakby tam się pojawiają, tak, jakby, że właśnie no, oprócz tego lęku czy pewnej agresji jest też pewna ciekawość i pewna potrzeba interakcji. Jeżeli my jako właśnie ci uważni strażnicy zabawy będziemy dbali z jednej strony właśnie o to otwieranie przestrzeni, z drugiej strony, tak, jakby właśnie tworzenie jakby tych granic w momencie, kiedy widzimy, że tu i teraz, tak, jakby ktoś rzeczywiście może doświadczyć krzywdy, myślę, że będzie to taki kontakt, który może być budujący, właśnie tworzyć te skrypty przyszłych, prawdziwych przyjaźni grupowych. To ja na dzisiaj dziękuję i teraz przekażę głos ostatniej naszej prelegentce na dzisiaj, czyli Ani. Dziękuję bardzo, to poproszę slajd. No właśnie, koleżanki powiedziały o takich zasadach, które mogą nam towarzyszyć w pracy z dziećmi, w pracy z grupami dzieci, zarówno polskich dzieci, jak i dzieci z Ukrainy. Jeżeli będziecie mieli Państwo do tego jakiekolwiek pytania, to ja jakby powiem teraz może w 15 minut to, co mam do przygotowania, co przygotowałam dla Państwa, a potem oczywiście możemy też na przykład omówić jakieś bardzo konkretne przykłady i nieustająco zachęcamy Państwa do wykorzystywania też tej przestrzeni naszych spotkań do rozmowy o tym, co jest udziałem Waszego doświadczenia. A jak Karolina mówiła o negocjacjach w zabawie, to jak Cię słuchałam, Karolina, no to no właśnie też przychodzi mi do głowy i z obserwacji dzieci w grupach, czy w szkole, czy na świetlicach, no to te negocjacje w zabawie, one mogą się odbywać i one są dobre wtedy, kiedy my się potrafimy komunikować. Kiedy my rozumiemy, co my do siebie w ogóle wzajemnie mówimy, i to jest tutaj ta bariera językowa, ona może być przeszkodą i też nauczyciele też o tym mówią, że to dla nich jest przeszkodą, wolontariusze też mówią, że to jest dla nich też trudne,
ale też same dzieci, które przybyły do nas z Ukrainy, one też mówią, że dla nich to jest duży kłopot, że one nie rozumieją tego, co ci rówieśnicy do nich mówią, że one chciałyby się porozumieć, one chciałyby pewnie też wynegocjować te zasady zabawy, no ale jest tutaj duży kłopot taki komunikacyjny i pomyślałam sobie, że przygotuję też w ramach naszej dzisiejszej prezentacji taką garść narzędzi, które też nasi goście z Ukrainy mogą wykorzystać. I tutaj też z pomocą pani Oksany, której bardzo serdecznie dziękuję niniejszym, przygotowałam garść też takich sformułowań, które mogłyby się być może przydać. No bo wystarczy czasami powiedzieć, ja nie wiem, czy ja to dobrze powiem, ale wystarczy czasami powiedzieć: dawajte poznajomi Mojsia, dawajte budemu hrati. Ja dobrze skazała pani Iryna. Pani Irenka jest dzisiaj z nami. Dzień dobry przy okazji. Ja dobrze skazała, prawilno? Tak, dziękuję bardzo, że pani kiwa głową. To są, jak rozmawiamy, próbujemy rozmawiać z dziećmi w ich języku, w języku ukraińskim, to te dzieci mają ogromną radość z tego. I właściwie jest taka możliwość, żeby próbować, jak próbujemy mówić w ich języku, to one mają ogromną frajdę z tego, że dorosły umie mniej, że dorosły nie wie. Jak się pytam, jak chcę skazaty? To jest to dla nich śmieszne, że dorosła pani mówi do nich, że w ogóle ja nie wiem, jak to powiedzieć. Jak mówię do nich, pobawmy się w berka, i one kiwają głową i mówią, że w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, ale jak powiem, my hrajemy w berka, no to już jest dobrze, to już jesteśmy się w stanie porozumieć. Więc no zwracam Państwu też uwagę na to, że czasami te negocjacje, jest duża motywacja po obu stronach do tego, żeby te negocjacje w zabawie prowadzić, ale czasami no, te bariery językowe nam po prostu utrudniają. I to, co chciałabym dzisiaj Państwu zaproponować, to rzeczywiście taką garść narzędzi. I na stronie Fundacji Kosmos wystarczy, że Państwo klikniecie w ten link. Oczywiście ta nasza prezentacja po naszym spotkaniu będzie w PDF-ie załączona na stronie i klikając w te linki będzie można pobrać bezpłatny PDF zarówno w języku polskim do wykorzystania dla osób polskojęzycznych, jak i w języku ukraińskim do bezpłatnego rozpowszechniania i też do korzystania. W tej propozycji Fundacji Kosmos znajdziecie Państwo taki 30-stronicowy PDF z różnymi propozycjami zabaw, z wytłumaczeniem sytuacji, w jakiej dzieci ukraińskie w tej chwili się znajdują w Polsce, do tego, jak ich wspomóc no, na różne sposoby, tak, żeby one poczuły się lepiej w tej sytuacji, żeby one też zobaczyły, jak ich rówieśnicy odnajdują się w Polsce, jak to jest możliwe, żeby się tutaj w tych warunkach polskich odnaleźć, więc to jest taka też, no to proponuję tutaj zajrzeć do tych linków, pobrać te bezpłatne PDF-y i jeśli mogę prosić o kolejny slajd. W ramach tych materiałów Fundacji Kosmos znajdziecie Państwo również karty do gry, takie karty kreatywne i one znowu są zarówno przygotowane w języku polskim i to są takie karty do zapoznania się z dziewczynkami i chłopcami z Ukrainy, tak żeby ich trochę zaprosić też do wspólnej zabawy. Tutaj znajomi nauczyciele wykorzystują to też w taki sposób, że z jednej strony posiłkują się tymi kartami po polsku, ale też drukują karty dla dzieci ukraińskich i dzieci polskie mają swoje karty, dzieci ukraińskie mają te same karty, ale z napisami w ich ojczystym języku, w związku z czym po pierwsze mogą rozumieć w ogóle, co mają wzajemnie, a po drugie też mogą na przykład się wymieniać
i sprawdzić, kto lepiej rozumie. Czy dzieci polskie szybciej uczą się języka ukraińskiego, czy dzieci ukraińskie szybciej uczą się języka polskiego. I w znajomej grupie dzieci na przykład to ostatnio wyszło tak, że dzieci ukraińskie dużo szybciej się uczyły języka polskiego niż dzieci polskie ukraińskiego i dużo było z tego też takiej radości, zabawy. Jak patrzyłyśmy z koleżankami na tą grupę bawiących się dzieci, to miałyśmy też takie poczucie, że to jest taka część rzeczywistości absolutnie bez wojny, że tam było dużo zabawy, dużo śmiechu, dużo odreagowania i dużo w ogóle takiego poczucia mocy. Tak, że ja tutaj mówię w języku ukraińskim, ale zobacz, szybciej niż ty uczę się języka polskiego, ha, ha, ha. Więc to było też taka siła i moc w tym była i rzeczywiście dużo radości. Jakbym mogła poprosić drugi slajd, kolejny. Też Storytel uruchomił specjalny serwis z bajkami dla dzieci po ukraińsku. To są bajki do słuchania. I one są absolutnie do bezpłatnego odsłuchiwania, ale też do korzystania z tych bajek, do przekazywania też ich dalej. No a to po to, żeby rzeczywiście też tą codzienność tutaj wypełnić dzieciom też innymi opowieściami, które są dla nich dostępne, w których można też w jakiś sposób im towarzyszyć. Czasami jak nasi wolontariusze, którzy mają kłopot z językiem ukraińskim, nie znają tych podstawowych nawet sformułowań, to oni mówią, że czasami jak czują się zupełnie bezradni, to właściwie towarzyszą dziecku i na przykład to towarzyszenie jest poprzez taki kontakt fizyczny w przytuleniu, puszczają bajkę i mówią, wiesz, posiedzę z tobą tutaj, będę z tobą tutaj. I puszczają tą bajkę i wystarczy po prostu posiedzieć i przytulić dziecko i ono jak słucha tej bajki w języku ukraińskim, to ma z jednej strony opowieść, która jest dobra, ciepła, dobrze się kończy, ale ma też obok fizycznie osobę dorosłą, która przytula, która opiekuje się, więc jakby jest to, co dziecku jest potrzebne. Tak, czy mogę kolejny slajd? I znowu, jak klikniecie Państwo tam te linki, to wszystko się elegancko pobierze. Są też książki i znajdziecie Państwo pod tymi linkami 70 darmowych książek do pobrania. No, jakby brać i wybierać. I one znowu są też w języku ukraińskim do swobodnego wykorzystywania. Tutaj nie ma ograniczonych praw autorskich. I znowu można na przykład razem z dzieckiem spróbować poczytać, jeżeli ja myślę, że za chwilę oswoimy też te literki i tak jak tutaj zapisywałam sobie wymowę niektórych słów po ukraińsku, to w pewnym momencie zauważyłam, że to mi przeszkadza zapisywanie tej umowy i że te literki, one są jakoś takie coraz bardziej przyjazne do oglądania, więc można też spróbować na przykład razem z dzieckiem, które potrafi czytać już literki, potrafi je składać, czyli to są już troszkę te starsze dzieci. Można próbować razem z nimi też czytać te książki. Ja tutaj mówię o osobach polskojęzycznych, bo oczywiście osoby, które znają język ukraiński, no to już w ogóle to można to na różne sposoby wykorzystywać. Ale możemy próbować też czytać te książeczki w języku ukraińskim i dzieci ze śmiechem nas poprawiają. I mówią, że to nie tak, że to nie mówi się, jak łamałam sobie język właśnie po znajomi Mojsia, to mi dziecko poprawiło, że sia, nie mnie sia, tylko sia na końcu. No i musiałam sobie kombinować, jak to, że to jest po znajomi Mosia. Dużo było też z tym zabawy i takiego uczenia, więc samo krążenie wokół języka na takim materiale, który tutaj jest dostępny do wzięcia też dla osób polskojęzycznych z takim właśnie trochę ograniczeniem, jak moje na przykład, znajomością języka ukraińskiego może być też takim dobrym sposobem na spędzenie czasu z grupą dzieci. Poproszę kolejny slajd. No właśnie.
To jest slajd, który przygotowałam razem z panią Oksaną, no bo to jest właśnie takie pytanie, jak chcę skazaty, jak to powiedzieć? I jak zastanawiałyśmy się z panią Oksaną, czy ja w ogóle dobrze zatytułowałam naszą dzisiejszą prezentację w języku ukraińskim, no to usłyszałam, ha, pani Ania, może niekoniecznie tak. A ja się bardzo starałam uruchomić tutaj translator Google, żeby rzeczywiście tam dobrze wszystko przetłumaczyć. Pani Oksana, która zechciała mi tutaj pomóc, powiedziała, że no ona by to powiedziała inaczej. Ona by to powiedziała, przepraszam, będę się tutaj posiłkować ściągą, harno poweselitися i poczuwajcie się краще. Pani Irena, prawilno? Tak, rozumiem, co pani po ukraińsku mówiła. Dziękuję. Super. No właśnie, to trochę, to myśmy tutaj z panią Ireną wymieniły przez chwilę, a myślę sobie, że właśnie tutaj z dziećmi można tak dzieci zaprosić do takiej wymiany i zapytać, ja dobrze skazala, prawilno. Dzieci też potrafią tutaj się też bardziej zaangażować. Mówiłam już o Mychrajem Berka, ale też tutaj wymyśliliśmy, jest taka zabawa po polsku, to brzmi raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Ja myślę sobie, że większość z nas wie, jak to się bawi. Natomiast no, trudno nam było negocjować te zasady i jakby to nazwać. I myśmy sobie wymyślili z grupą dzieci polskich i ukraińskich, że będziemy się posługiwać właśnie językiem ukraińskim i powiemy raz, dwa, trzy, Baba Jaga dziewica. Dla dzieci polskich to był w ogóle, to było bardzo zabawne, że to dziewica i że w ogóle co to znaczy, więc dużo zabawy też wokół tego było. Więc mam takie poczucie, że no właśnie, jak będziemy krążyć wokół tego pytania, jak chcę skazaty, jak to powiedzieć, to i grupa dzieci ukraińskich i polskich będzie miała z tego dużo radości, ale to też może być sposób na integrację. Więc jak tutaj mówiłyśmy sobie o różnych sposobach budowania tych relacji w grupie, to wyobrażam sobie, że tą różnicę językową no możemy właśnie w taki sposób wykorzystać, żeby ona paradoksalnie stała się takim spoiwem, taką przestrzenią do tego, żeby znaleźć mimo wszystko bardzo dobre porozumienie. Natomiast no oczywiście są też takie sytuacje, w których dużo trudniej nam się jest porozumieć. To są też takie sytuacje, które mogą angażować emocje i to po obu stronach, zarówno opiekunów, jak i dzieci. I jak Państwo wejdziecie na tą naszą stronę Dzieci z Ukrainy, jak dobrze być z nimi w szkole, to tam w zakładce materiały pomocowe, polecane materiały, znajdziecie kilka propozycji tak zwanych komunikatorów wizualnych, to znaczy takich obrazków z tekstami, które pozwolą się też szybko skomunikować dzieckiem w obcym języku. I to są takie, powiedziałabym, materiały, które będą potrzebne w sytuacjach, kiedy potrzebujemy się zapytać, kiedy jest taka potrzeba, żeby się zapytać dziecka, jak ty się czujesz, co się z tobą dzieje, albo czego potrzebujesz. I czasami wtedy już w ogóle nie ma miejsca na zabawę, tylko trzeba jakoś szybko się dopytać albo szybko odpowiedzieć na potrzeby, które dziecko zgłasza. Więc mam takie poczucie, że właśnie te obrazki, ja nie będę ich tutaj celowo też ich nie przywołuję i nie pokazuję, żeby nie tracić czasu, ale one są znowu też do pobrania z naszej strony. Poprosiłabym kolejny slajd. W tych naszych materiałach, w zakładce polecane materiały, przygotowałyśmy też taką garść narzędzi w języku polskim, bo też żeby móc pracować z dziećmi na przykład starszymi, to możemy posiłkować się też takimi plakatami, czy też bardziej złożonymi materiałami, które pewnie no, byłyby już trudne do zaadaptowania bez przełożenia na język ukraiński,
ale one są potrzebne w grupach starszych dzieci do takiej no już bardziej uważnej pracy z nimi. I to są na przykład takie materiały, które pozwalają, ja za chwilkę pokażę jeden z nich dla przykładu, które pozwalają jakby opowiedzieć dziecku, jak może uczestniczyć w codzienności w taki sposób, żeby przechowywać sobie różne kawałki przyjemności zebrane w ciągu dnia. Jak może pracować dziecko z czarnymi myślami, które czasami mu towarzyszą w ciągu dnia. Jak może dziecko być uważne też na siebie, w jaki sposób pracować nad tym. To może być też dotknięcie mocy. Te materiały, one są przygotowywane w tłumaczeniu i elementy tych materiałów, bo my Państwu je zamieszczamy na stronie w języku polskim, ale w tym wspomnianym przeze mnie wcześniej PDF-ie przygotowywanym w języku ukraińskim, elementy tych materiałów tam się znajdą. Przepraszam bardzo, mój zegar się tutaj nam włączył i ja go nie zatrzymam, musi wybić do końca. Ale to też pewnie jest oznaka, że ja powinnam już kończyć mówić, żeby dać Państwu przestrzeń do dyskusji. I jakbym mogła prosić ten następny slajd, to jest właśnie przykład tego, co znajdziecie Państwo w materiałach. To jest akurat przechowywanie przyjemności, trochę z takim przekazem też wizualnym, dlaczego to przechowywanie przyjemności jest takie ważne. Jeżeli mamy kontakt z wieloma teraz trudnymi informacjami, jeżeli no, tych informacji jest zewsząd pełno i tak jak powiedziała Ci na początku Karolina, no jest mało prawdopodobne, żeby dzieci nie wiedziały o tym, co się dzieje, no i też właściwie w tej chwili mówimy jako psychologowie jednym głosem, że jakby my też nie możemy udawać i nie możemy mówić nieprawdy, nie możemy mówić, że się nic nie dzieje, bo jest mało prawdopodobieństwo, że dziecko się o tym nie dowie, nawet takie małe. Więc oczywiście może nie wyprzedzając do końca pytań dzieci, ale to, co należy się dziecku, to mówienie prawdy o tym, co się dzieje na zewnątrz. Natomiast, żeby trochę zrekompensować też ten natłok tych właśnie czarnych myśli, tych trudnych informacji, żeby trochę stworzyć taką przeciwwagę do tego napięcia, które jest wokół, tak? Bo nawet jeżeli nasze dziecko czy dzieci, z którymi pracujemy, może one nie mają jeszcze takiej możliwości, żeby poznawczo zrozumieć, co się dzieje, to one na pewno będą odbierać nasze emocje. Będą na pewno widzieć, że dorośli są zdenerwowani, że są smutni, że jakby no często będą podejmowali różne takie zachowania, o których dzieci myślą, no coś się dzieje niedobrego. No to wtedy, żeby trochę zrównoważyć to napięcie emocjonalne, warto trochę się z dzieckiem zatrzymać i wprowadzić w jego sposobie myślenia o tym dniu, który mija na przykład, albo wprowadzić taką chwilę, taką przestrzeń dla znajdowania w tym naszym współczesnym i codziennym doświadczeniu drobnych przyjemności. To jest też tak, że no nasz mózg ma taką zdolność ewolucyjną do silniejszego zapamiętywania zła aniżeli dobra. No dzięki temu gatunek ludzki przetrwał, natomiast to też sprawia, że my często trochę ignorujemy to, co się nam zdarzyło dobrego, przyjemnego, no bo zapamiętujemy to, co się dzieje niedobrego, żeby następnym razem wyciągnąć wnioski, żeby już na przykład tego nie robić. Ale to sprawia, że kończąc dzień, bez takiego świadomego przepracowania naszego codziennego doświadczenia możemy mieć wrażenie, że więcej złego się wydarzyło niż dobrego, a tutaj nasz mózg robi nam takiego psikusa i mocniej zapamiętuje to złe. W związku z czym tym bardziej warto zatrzymać się z dzieckiem, z dziećmi, z grupą dzieci też nad takim przerobieniem tego, co takiego przyjemnego zdarzyło Ci się dzisiaj.
Jak przypomnisz sobie, co to było konkretnie, to jakie miałeś wtedy uczucia w sobie? Co to było? Radość, zachwyt, błogość, miłość? Czasem warto to podpowiedzieć, bo czasami dzieci nie potrafią nazwać tych emocji, więc warto im podpowiedzieć, czy to coś z tego, czy może coś innego. A potem jeszcze, a jak się czuło z tym twoje ciało? Jak to było? Jak odczuwałeś tą radość? To jak to było? Na przykład dzieci mają takie fajne odpowiedzi. Moje nogi skakały. Wow, skakały twoje nogi. A co się jeszcze działo? No i moje ręce klaskały. No fantastycznie. A co jeszcze? A jakie to były kolory w tym? I dzieci no, czasami wymyślają w ogóle niestworzone odpowiedzi, że w ogóle ta moja radość to była niebieska. A jakie dźwięki? O, to takie dzwoneczki. I oczywiście w ogóle nie było tam ani niebieskiego koloru, ani dzwoneczków. Natomiast fantazja dziecku podpowiada, że to mogło być takie. To się staje wtedy bardziej konkretne dla dziecka, bardziej takie do poczucia, do takiego uchwycenia. To się robi takie silniejsze. To wrażenie jest wtedy dla dziecka po prostu silniejsze. I tu już nie będę dalej tego czytać, bo to są takie próbki tekstów, takie, które mogą być dla Państwa taką podpowiedzią, jak kierować potem tą uwagę dziecka, jak tą opowieść w jakiś sposób kontynuować. Możemy na końcu zaproponować, zachowaj w sobie tą przyjemność. Na przykład wyobraź sobie, że ta przyjemność jest jak błyszcząca kropla wody, która przepływa przez ciebie, odżywia twoje serce, twoje ciało. Wyobraź sobie, że to jest jak promyk słońca, który ogrzewa cię i rozjaśnia. To w dzieciach pięknie zostaje. I nawet jak pracujemy z dziećmi, które wchodzą na spotkanie z napięciem, ze zdenerwowaniem, i jak powiemy to, o czym mówiła Julia, widzę, jaka jesteś wściekła, albo widzę, jaka jesteś smutna, to musiało być dla ciebie trudne. To słuchajcie Państwo, dzieje się coś absolutnie niezwykłego w takich sytuacjach, bo jak nazwiemy emocje dzieci, jak damy im przestrzeń, to dzieci mówią wtedy tak, właśnie, a za chwilę mówią, to co będziemy dzisiaj robić? To się rozpływa, to po prostu gdzieś się rozmywa. Wystarczy, że czasami damy temu zgodę. Tak? Natomiast jak powiemy, no słuchaj, no nie zachowuj się tak, to jest nieładnie, zobacz, wszyscy się tutaj spotkaliśmy, a ty taka naburmuszona. A wyobraźcie sobie, jakby wam coś takiego powiedzieli. No to oczywiście, a właśnie, że będę taka nabzdyczona siedzieć do końca spotkania. Natomiast jak ktoś powie, Ania, no widzę, jaka jesteś zmęczona. Tak. I to gdzieś spływa, to gdzieś odchodzi. Dzieci pięknie wchodzą w takie nazywanie emocji, w takie towarzyszenie im, jak tutaj dzisiaj nam opowiadała Julia. Dalsze jakby prowadzenie ich na przykład właśnie w nazywaniu przechowywania przyjemności, no może doprowadzić po prostu do tego, że dzieci wyjdą ze spotkania uśmiechnięte, zrelaksowane, no bo zobaczone. Więc jakby my właściwie dzisiaj mówiłyśmy Państwu na różne sposoby tym samym głosem i właściwie, poprawcie mnie koleżanki, jeśli to widzicie inaczej, ale właściwie trochę o tym samym, że to, co warto zrobić na spotkaniu z dziećmi, niezależnie od tej bariery językowej, to po prostu dać im przestrzeń w tej zabawie i je w jakiś sposób zobaczyć i też dać im zgodę na tą różnorodność, bo ta różnica może być fantastyczną przestrzenią do tego, no właśnie, do zbudowania zaciekawienia sobą nawzajem, no i do zbudowania tej przyjaźni. To wszystko jest przed nami, myślę sobie, i że dla obu stron to może być absolutnie fascynujące. Tu się zatrzymam. Może zatrzymajmy też nagrywanie prezentacji. Dobrze, to już przestałam udostępniać i już przestanę nagrywać.